zachowuje pani normalnie. Daje mi ten tort, grzecznie wstaje, biorę go na talerzyku, ta się odwraca, ludzie w ryk. Ja patrzę, a tu takie dupsko. Tylko za taką czarną firanką się trzęsie całe takie. Nagle błyski. Ktoś zrobił zdjęcie i ja z tym dupskiem. Panie, tutaj dziecko lekcję odrabia. Dupsko. O, a tu dziewczynka lekcję odrabia. Jak masz na imię? Monika. Co odrabiasz? Przyrodę. A co konkretnie? Lasy równikowe. Aha. Amplituda nocna średnich temperatur miesięcznych jest niewielka i wynosi około 2 stopnie. Kurka wodna? Po co my się o tym uczymy? Jak będziesz w nocy w lesie równikowym, dzień dobry, to zobaczysz, jak ci się przyda taka wiedza. A ty wymień endemity i epifity. A na ptakach się znasz? Chyba tak. To co to jest? Nie krzycz, tylko powiedz, co to jest. Bażant. Dobrze. 5 dla pana prezydenta, a bażant dla pani Basi. Ucz się, dziecko, ucz. O cholera. Krwią cię pobrudziłem. Przepraszam. Ciężkie. Dawaj to tutaj. Zaraz chyba się rozwali, bo przesiąka od spodu. Ej. No. Co to za pan? To jest minister ochrony środowiska. I on przyniósł bażanta zabitego? No bo to jest raczej minister środowiska. Bez ochrony. Szczęść Boże. Co to jest? Prezent. Pan podejdzie zobaczyć. Mariusz. O matko jedyna. No, Co tam jest? Łeb żubra nieżywego przywieźli. osobiście dla pana ustrzeliłem. O, tu na ścianę będzie jak znalazł. Wieszamy? Moment. A przy okazji szaliczek dla pana prezesa. Też trofeum. Może pan sobie nim tego żubra przepasać na ścianie. A ja X Amsterdam. Był pan w Holandii? Nie, oni grali u nas. Żubr skubie sobie drawkę, a myśmy Holendrom parę szalików skubnęli. Taki żeśmy im zrobili pokot. To od kibiców wyklętych. Żeby ludzie o nas pamiętali. Że byliśmy. Czyli to prawda, że wy te żubry tam wybijacie? Obrzydliwe kłamstwo. Nieprawda. Tylko strzelamy chore. Ten miał gruźlicę. Gruźlica to jest choroba zakaźna przecież. Spokojnie. On już nie oddycha. A przez tę gruźlicę przestał, no. Dokładnie przez kulkę między oczy. Ale to się zaklei, panie prezesie, na ścianie nie będzie widać. Nie, panie Tomaszu, niech pan to wyniesie gdzieś w diabły. Niech pan okno otworzy, bo aż mnie zemdliło. Taki się zrobił zaduch. To jucha. Boże, kto to okno panu tak zepsuł, znaczy. Kitu nawalone, zaklejone wszystko. O tak, powietrze. Już czuć wiosnę. Chyba ktoś coś pali, taka spalenizna lekka. To smok. Potem całe ubranie przez to śmierdzi. Bo ludzie palą w piecach byle gównem. A przynajmniej człowiek widzi, czym oddycha. Pan coś zrobi z tym smogiem? Tak, ale ważniejsze sprawy mamy na razie. Jakie? Geotermia w Toruniu. Na to walimy pieniądze. Patrz, Mariusz, ciepło się robi. Tylko patrzeć, jak na naszym Bartku pojawią się zielone pączki.
Tomek, zobacz tam na suficie taki pająk wielki, czarny, łazi obrzydliwy. Ja boję się, że on mi we włosy wpadnie. Weź mi ściągnij go. Zaraz, matka. Co tam jest w środku? Zobacz. Pluszowy miś! Ale ty głupi jesteś! Dzieci! To nie jest miś. To żubr. Jaki żubr? Upolowany, nieżywy. Ale ma dziurę we łbie. Monika! Proszę natychmiast do lekcji wracać. Historia jest do zrobienia jeszcze. A ty wynieś gdzieś to przecież, zostaw na, nie wiem, przystanku, może się znajdzie jakiś amator. Już mi z tym. Dobra, matka. Stop! Jeszcze to. Otwieraj. Idź. I stając na czele strajku doprowadził do zwycięstwa Solidarności? Tego tu się nie ucz, to za rok będzie nowa historia. Matematyka jeszcze jest? Tam grania stosłupy, trójkąty, to tam się z grubsza nie zmienia. To za to się weź. Trójkąty. Prostokątny, równoboczny, równoramienny. Weimarski. Ale on praktycznie to już nie istnieje. Znaczy nasz wierzchołek. Ten malutki taki. To drzewo na dziedzińcu to miało ze 100 lat. No. To się posadzi nowe. I za 100 lat też będzie miało 100 lat. Dosyć tego, że każdy może sobie na działce drzewo posadzić, ale żeby je wyciąć, to już nie można. W samej Warszawie 20 000 drzew poszło pod topór. Jak nic. Bez tego dębu to tak łyso teraz. No coś za coś. Nie ma drzewa. Ale powstał klin napowietrzający. Podobno całą Puszczę Białowieską wyciął. Tam całą. Wycinam tam, gdzie jest kornik. Całe połacie tnie. Przez Polskę jak się jedzie wszystko ścięte, równo. I dzięki temu wewnątrz puszczy powstały kliny napowietrzające puszczę od środka. Tak. Ja przytrzymam, a pan wejdzie. Dlaczego ja? Pan jest nade mną w hierarchii społecznej, więc i teraz wypadałoby, żeby pan był wyżej. Proszę się natychmiast wycofać z tych głupich przepisów o wycince. Ale sam pan zawsze mówi, że najgorzej przyznać się do błędu. Najlepiej w niego brnąć i udawać, że nic się nie stało. Tak, ale przyrody i zwierząt to nie dotyczy. Zwłaszcza kotów. Zwłaszcza fiony. Jezu. Żywe zwierzę. Co jest, kurwa? Mój Boże, przepraszam. Odruch myśliwego. Panie Tomaszu, proszę w tej chwili wyprowadzić tego szkodnika i nigdy więcej go tutaj nie wpuszczać. Słyszał pan? Można sztucer? Nie. Już nie będę. Nie. Z Bogiem. A co tam się stało? Wszyscy żyją? A tu widzę muzyka. Potrzymaj. Wow. Masz, na tym graj. Prawdziwy drewniany flet z prastarego białowieskiego cisu. O, a te dziurki to kornik zrobił, wiesz? A mogę nóż? Nie. A ten plastikowy szajs to wrzuć do pieca. I masz jeszcze tutaj taką fajną blaszkę. O. Widzisz? O. No nie sięgnę tego pająka. Ale super. Smith & Wesson.
do dobijania łosi. Do pająka strzelał. A przedtem do kota. Każdy myśliwy ma nierówno pod sufitem. W każdym siedzi taki bronek. Przez niego podobno są te ekrany przy autostradach, a za nimi tylko łąka. Przecież on obwodnicę blokuje, bo przy jego domu przebiega. Stodoły w oświadczeniu nie zgłosił, a wywalone jak pałac. Przecież on tę drogę przez Rospudę to on zaczął. Wystarczy, już wystarczy. Ten człowiek dla mnie już nie istnieje. Tak się mówi, ale też go nie odwołamy, bo sam pan mówił, że jak się decyzję zmieni, to wychodzi na to, że to się słaby człowiek. Tak, dobrze, wiem. Do tego to jeszcze jest pupil Jaki pupil? toruński. Pupil toruński. To jak rasa psa. Coś w tym jest. Dobrze, to sprawa przycichnie, to go wywalimy. Pan to jest ludzki pan. A on niech spada na drzewo. Tylko które? Kolejny odcinek za tydzień na YouTubie. Już w czwartek oglądaj na showmax.com.